Witajcie w Dzienniku Łowcy, serii, w której wyskilowaną postacią EK od zera gram z pewnymi utrudnieniami, które wy jako widzowie możecie mi narzucać. Gra polegać będzie na tym, że wykorzystywać mogę jedynie przedmioty zdobyte z potworów, questów czy kupione od NPC w grze. Zakazany jest handel z innymi graczami, podnoszenie przedmiotów z ziemi oraz korzystanie z marketu, chyba że koło fortuny uśmiechnie się do mnie i mi na to pozwoli. Koło fortuny? Tak, w serii będzie też koło fortuny z kilkoma przeszkadzajkami i pomocami, które wy jako widzowie możecie uruchamiać. Kary oraz pomocne wybory widzicie teraz na ekranie. Dodatkowo mam do użytku coś na zasadzie hoodu, który ma w sobie dodatkowe zadania mogące pomóc w rozgrywce. Jest to dodatkowy zewnętrzny element gry. Mamy 4 przedziały levelowe, ale by przejść do kolejnego, najpierw musimy ukończyć wszystkie zadania z danego przedziału. Zadania nie są proste, wymagają poświęcenia sporej ilości czasu. Zadania dają nam przedmioty, które wpadają do dodatkowej sakwy, z której możemy przenosić je do Tibi. Głównymi wyzwaniami jednak są te po lewej stronie. Nasze główne wyzwania to kupić promocję, złapać mounta, wbić 100 poziom, zarobić 5 kaka, zrobić imbuing, wbić charma, zabić bossa, wydropić 5 różnych trofii, wydropić DSM, MPA, zrobić Annihilator Quest i Postman Quest. Obudziłem się na bagnach nie mając niczego. Wkoło zapach bagiennych roślin i kreatur, które kryją się w jego odmętach. Znalazłem jednak list, w którym ktoś napisał: Witaj, odkrywco. Nie pamiętasz, jak tu trafiłeś, prawda? Spokojnie, to nieważne. Liczy się tylko to, co przed tobą. Świat Tibi ma wiele do zaoferowania, ale tylko od ciebie zależy, czy zdołasz przetrwać i odnaleźć swoje miejsce w tym chaosie. Zaczynasz od zera. Żadnego złota, broni ani przyjaciół. Wszystko, co zdobędziesz, będzie pochodziło wyłącznie z twojej odwagi, sprytu i determinacji. Nie licz na łatwe drogi, nie licz na pomoc. Twoje cele są twoją siłą napędową, a ich osiągnięcie będzie świadectwem twojej woli. Pamiętaj, na każdym kroku los może się odwrócić. Koło fortuny kręci się w sposób nieprzewidywalny, a jego wyroki mogą uczynić twoją podróż jeszcze trudniejszą. Cokolwiek się stanie, nie poddawaj się. Masz w sobie siłę, by zwyciężyć. Powodzenia. Nieznany sprzymierzeniec. Nie ma na co czekać, trzeba rozpocząć drogę, która będzie ciężka i wyboista. Musimy zarobić trochę złota, żeby móc zdobyć pierwszą broń. Najpierw skierowałem się w stronę Rata, który jest łatwy do zabicia i rzuca kilka groszy. Niestety na bagnach, na których byłem, był tylko jeden szczur, więc po głębszym namyśle skierowałem się na bugi, które również są dobrym źródłem zarobku w mojej obecnej sytuacji. Niespodziewanie jednak uderzył grom i ktoś zakręcił kołem fortuny, na którym wypadł nagły zwrot akcji, czyli zadanie, które każe mi iść na najbliższy quest od mojej obecnej lokalizacji bez przygotowania. Najbliżej miałem do Black Knight Questa. Skierowałem się więc w jego stronę, jednak wiedziałem, że jest to pewna śmierć, na którą byłem gotów. Zostałem zabity przez 2 szkielety, które stanęły mi na drodze, więc pierwsze omdlenie trafiło się już na początku mojej przygody. Tak naprawdę nie mogło być lepiej, ponieważ odrodziłem się w Thais, przez co miałem blisko na większą ilość ratów, z których fajnie da się zarobić na starcie. Po zarobieniu pierwszych pieniędzy przyszedł czas na zakup broni, która otworzy mi furtkę do łatwiejszego zabijania wszelkich stworów i zdobywania jeszcze większej ilości gotówki. Padło na Hand Axe. Następnie, żeby zdobyć lepsze EQ, udałem się na trolle w okolicach Thais. Niestety nie udało się wydropić nic, co przydałoby mi się w mojej podróży, lecz zarobiłem tyle, żeby pozwolić sobie na Wooden Shield. Bijąc spokojnie trolle, znów uderzył grzmot i ktoś z koła wylosował zadanie podatek od sukcesu, przez co 10% kwoty, którą mam, musiałem oddać randomowemu niskiemu levelowi. W Thais udało mi się znaleźć chłopaka, który chętnie przyjął mój podarek. Nie mogło być jednak zbyt spokojnie i znów wybrzmiał odgłos burzy i ktoś wylosował złoty bilet, który pozwala mi kupić jedną rzecz z marketu. Nie miałem wtedy złota, więc kupiłem najtańszy przedmiot, który zmarnował mi kilka GP, czyli Brown Mushroom.
Po zdobyciu odpowiedniej ilości złota zdecydowałem się kupić Battle Axe, który znacząco zwiększył moje obrażenia, pozwalając na o wiele więcej niż dotychczas. Mamy Battle Axe, więc można ruszyć na poważniejsze potwory. Skierowałem się do Khazad-dûm, żeby zdobyć nieco lepsze wyposażenie. W międzyczasie wziąłem też dodatkowy quest na uzbieranie 10 Iron Ore, czego później żałowałem. I jako pierwszy udało mi się zdobyć Soldier Helmet, który wzmocnił nieco mój ekwipunek. Następnie zdobyłem Chain Armor, ale moja radość nie trwała zbyt długo, ponieważ nagle rozległ się odgłos burzy i ktoś wylosował coś z koła fortuny. Na moje nieszczęście było to cierniste EQ, które na 30 minut zdejmuje mi całe EQ poza bronią. W międzyczasie udało mi się zdobyć potężny Dwarven Shield, który na początku gry jest niesamowitym boostem. Następnym krokiem będzie zdobycie Plate Armora, który wypada z Valkyrii. Ten armor idealnie dopełni nasz ekwipunek, kierujemy się więc na Amazon Camp obok Venor. W międzyczasie szybko przebiegłem quest na Amazon Camp, który dał nam Dwarven Ringa, przyda nam się on w przyszłości naszej podróży. Po około 25 minutach bicia Valkyrii spada nam upragniony Plate Armor, mamy więc kolejny ważny element wyposażenia. Moim następnym celem było zdobycie lepszej broni. Padło na Barbarian Axe, który jest do zdobycia z Edron Orc Cave Quest, ale niestety ilość zbyt mocnych potworów skłoniła mnie do odwrotu. W trakcie robienia tego questa spadł mi jednak Halberd, który jest lepszy niż Barbarian Axe, ale jest on od 25 poziomu. Następnie udałem się na Cyclopolis w Edron, aby zdobyć nieco więcej złota i doświadczenia. Po 15 minutach bicia zdecydowałem się na mały refill. Postanowiłem też kupić nowe zaklęcia, czyli Exuraiko, Exanitera oraz Exanapox. Na kolejne 10 minut wróciłem do Cyclopolis, ale na tym kończymy nasz dzień pierwszy. Tak mniej więcej przedstawia się nasz dzień na podsumowaniu w naszym chudzie. Czas wyprawy prawie 4 godziny, zdobyte 145k doświadczenia oraz bilans na poziomie ponad 10k. Dzień drugi również rozpocząłem od bicia cyklopów. Na ten moment jest to najlepsze miejsce na wbicie doświadczenia oraz zdobycia trochę golda. Po około 30 minutach bicia jeden z widzów na streamie napisał, że Barbarian Axe, na który quest chciałem zrobić w dniu poprzednim, mogę kupić w Edron za 590 GP. Kupiłem więc kolejne wzmocnienie do naszego wyposażenia. Chwilę po zakupach rozległ się grzmot i ktoś wylosował podatek od sukcesu. Musiałem więc oddać 160 GP randomowemu niskiemu levelowi. Około 20 minut zajęło mi znalezienie osoby, która przyjmie mój podarek. Nie było łatwo, ale w końcu się udało. Następnie skierowałem się w stronę Khazad-dûm, żeby spróbować zdobyć kolejny Iron Ore, którego potrzebuję do jednego z zadań. Nagle rozległ się grzmot i ktoś wylosował pełną obronę. Przez godzinę czasu muszę bić potwory na full defie. Po chwili męczarni postanowiłem rozpocząć quest na dostęp do Farmine, który w niedalekiej przyszłości bardzo mi się przyda. Chwilę później, po rozpoczęciu pierwszego etapu questa, wróciłem do kopalni Khazad-dûm. Nagle jednak rozległy się dwa grzmoty i z koła fortuny wylosowało ogłupienie, przez co nie mogłem korzystać z żadnych czarów, oraz wykluczenie ze społeczności potworów, przez co osoba losująca mogła wybrać potwora, którego nie mogłem bić. Wybrany został Dwarf Soldier. Chwila nieuwagi wystarczyła, abym sam wpadł we własne sidła. Wychodząc z parostatku, aby dostać się do kopalni, trzeba 2 razy użyć liny, a ja 2 razy użyłem czaru Exanitera. Nie mogłem tego zrobić, więc jako dodatkowa kara do końca aktualnej musiałem odłożyć broń do plecaka, więc na ponad 25 minut byłem bez broni i na full defie. Po niekończącym się długim czasie spędzonym uwięzionym w kopalni, nie mogąc wejść wyżej ani zabić potwora bez broni z 2 Carrion Orbami, w końcu uwolniłem się, a na górze czekała na mnie niespodzianka w postaci trapa, który nie został odpowiednio skonstruowany, dzięki czemu przeżyłem. W tym momencie postanowiłem kontynuować Farmine Quest, aby odblokować dostęp do jaskini ze Stone Golemami. Iron Ore lecą z nich częściej niż z dwarfów, stąd ten pomysł. Najtrudniejszym wyzwaniem była wiewiórka, która szybko ucieka od nas, a ja jako EK nie jestem w stanie na dystans jej załatwić. Całe szczęście sama wpadła w trapa między krzakami, dzięki czemu poszło mi o wiele łatwiej niż sądziłem, że pójdzie.
Udało nam się zrobić dostęp do tej kopalni, w której są same stone golemy. Teraz zdobycie potrzebnych nam ore powinno pójść o wiele szybciej i prościej. I na tym etapie kończymy nasz dzień drugi. Podsumowanie naszego polowania widzicie właśnie na ekranie. Czas wyprawy prawie 3 godziny, zdobyte 90 000 doświadczenia oraz 6k golda. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki format spodoba się Wam i będziecie tu częściej zaglądać. Dodatkowo możecie przyczynić się do uprzykrzenia mi życia w grze, ponieważ jak wbijecie 50 polubień pod tym filmem, dodatkowo na starcie kolejnej przygody zakręcę kołem fortuny. Wszystkie moje przygody z Dziennika Łowcy znajdziecie na moim kanale Twitch, twitch.tv/sdrn. Życzę Wam wszystkiego dobrego i uciekam. Pa pa!